Cześć, dzisiaj obiecany film o ulitkach. A co to są ulitki? Ulitki to po rosyjsku po prostu znaczy ślimaki, czyli ulitka to jest ślimak. I ulitka to jest po prostu taki ślimak zrobiony z takiej pianki podłogowej, którą się kładzie pod panele podłogowe i po prostu używamy tej pianki i wycinamy sobie pas tej pianki. Nasypujemy kompostu i zwijamy taki rulon i tworzymy taki ślimak. Ta metoda podobno została spopularyzowana przez tak zwanego Robsona z kanału Działkowiec Amator, czy Amator Działkowiec, który to pokazywał, ale przestał już nagrywać. Są także dostępne filmy na dzień życia ogrodnika amatora, czy działkowca amatora, też to robił. A ja zrobiłam w zeszłym roku. Udało mi się, były pytania pod moimi filmami, więc Wam dzisiaj pokażę, jak to się wszystko robi. Zapraszam. Więc tak, żeby zwinąć sobie tą ulitkę, będziemy potrzebować na przykład pudełko tekturowe albo takie korytko drewniane, które po prostu to ułatwia. To są 3 deski zmontowane razem i po prostu to nam pozwala ograniczyć wypadanie kompostu na tych końcach, które są otwarte i po prostu tutaj będziemy sobie zwijać tą ulitkę. Zaraz Wam pokażę z bliska. Jakie są zalety tej metody? Tak zastanawiając się i patrząc na moje sadzonki cebuli w zeszłym roku, doszłam do wniosku, że ta ulitka pozwala korzeniom lepiej się rozwijać. One są tak jakby oddzielone warstwami od innych sadzonek, więc mają może dostępne więcej substancji odżywczych, więcej kompostu, a także starają się dosięgnąć do samego spodu tej ulitki, czyli rosną takie proste i długie. I jeżeli jesteś tą osobą, która nie lubi długich korzeni przy sadzeniu Twoich sadzonek, porów czy cebuli, to ta metoda nie jest dla Ciebie, bo te korzenie będą długachne. I ja nie jestem tą osobą, która obcina korzenie sadzonkom, bo ja myślę, że to się mija z celem. Jeżeli sadzonka rozbudowała system korzeniowy i system korzeniowy jest duży, to ja nie będę przecież obcinać tego, żeby zmniejszyć tą całą powierzchnię wchłaniania substancji odżywczych. Więc ta metoda pozwala na dobry rozwój korzeni, dobry rozwój sadzonek i także, co jest dla mnie najważniejsze, jeżeli masz mało miejsca na produkcję sadzonek rozsady cebuli albo pora, to ta rozsada zabierze Ci tylko tyle miejsca. Więc jest dobra jeżeli macie mało miejsca i produkuje rozsadę z długimi korzeniami, które się lepiej rozwijają niż te sadzonki w takich małych wielodoniczkach. Za chwilę Wam pokażę te wielodoniczki także jako następna metoda produkcji rozsady cebuli, którą ja używałam w przeszłości. Więc ja używam tych wielodoniczek. To są wielodoniczki ze strony internetowej Containerwise i to są wielodoniczki Charlesa Dowdinga, które są bardzo mocne, bardzo sztywne, mają duże dziury tutaj, żeby sobie wypchnąć nasze sadzonki, no ale nie są zbyt duże. Tu jest 60 i one są malutkie i w nich po prostu trzyma się sadzonki do 3 tygodni, a potem to już im brakuje substancji odżywczych i trzeba je przesadzić. One są dobre na sałatę, ale dla dłuższego przechowywania sadzonek ja używałam większych wielodoniczek. Te mają 40, też są bardzo sztywne. Można na nich stanąć i nic się z nimi nie stanie i mają duże dziury dla lepszego drenażu na spodzie. Moje ulubione są te, a także kupiłam wielodoniczki na eBayu, które nie są takie sztywne, mają też taką fajną wielkość, mają duże dziury i mają tą zaletę, że można je ciąć w taką ilość, jaką chcemy, na przykład tyle, jeśli chcemy sobie kilka sadzonek pouprawiać. Więc w tych wielodoniczkach siejemy cebulę na przykład po 6 nasionek i sadzimy je razem. Te sadzonki podobno lubią sąsiedztwo i ja już tak robiłam przez kilka lat i naprawdę się sprawdza. A teraz do ulitek. Więc jeżeli mamy przygotowane to drewniane korytko,
Tam musimy sobie wyciąć pas dowolnej długości tej pianki. Takiej szerokości, jakiej chcemy. Tutaj na przykład tyle. Wycinamy. Przymierzamy, jak pasuje. I wtedy po prostu kompost nam nie będzie wylatywał z tych otwartych końców. Te ulitki po zakończeniu już, po posianiu nasionek, można je wkopać w szklarni albo w tunelu po prostu w glebę. I w ten sposób te korzenie przejdą przez całość tej ulitki i zakorzenią się w glebie pod spodem, co pozwoli lepszy pobór substancji odżywczych, nawodnienie i one po prostu będą bardzo silne w ten sposób. Teraz to musimy zwinąć. Zostawiamy ten rulon tam. I zwilżony kompost musi być zwilżony, nie może być suchy. Nasypujemy i warstwa powinna mieć około centymetra. I po prostu rozkładamy ten kompost. Robimy bałagan przy okazji w pokoju. Najlepiej robić na zewnątrz, nie tak jak ja. Najgorzej zacząć, a potem już idzie jakoś, zobaczcie. I po prostu zwijamy naszego ślimaka. Widzicie, idzie dużo łatwiej niż mi w zeszłym roku, bo to mi dopiero mąż zmontował. W zeszłym roku się męczyłam z pudełkiem. Teraz idzie całkiem fajnie, więc polecam to korytko. Zróbcie sobie, nie jest dużo pracy. 3 deski gotowe. Całkiem fajnie się robi. Jak lubicie takie różne eksperymenty, możecie się w to bawić. Oczywiście nie jest to metoda dla osób, które uprawiają cebulę komercyjnie. Ja się tym nie zajmuję, jestem ogrodnikiem jak najbardziej amatorem. Takie ciekawe metody lubię. Można sobie fajnie spędzić czas zimą, robiąc ulitki. Zwijamy. Przeciągamy. W tych ulitkach siejemy cebulę nie gęsto, bo chcemy, żeby one ze sobą nie konkurowały, te nasze siewki, żeby miały trochę przestrzeni. Więc zostawiamy im trochę miejsca. Ok, fajnie pachnie ten kompost. No i na koniec sklejamy naszą ulitkę taśmą. Bierzemy sobie taśmę, jaką chcecie. Ja mam papierową. I po prostu sklejamy, żeby się nam nie otworzyły. I gotowa. Ok, nie wylatuj. Chwila prawdy. Piękny ślimaczek.
I teraz, jeżeli nasz kompost jest wilgotny, to zostawiamy, jeśli nie, to podlewamy i siejemy nasiona. Ja w tej ulitce posieję moje wiosenne cebulki Apache. I po prostu siejemy, tak jak powiedziałam, trochę rzadko, nie za ciasno. Mamy teraz czas, jeszcze nie jest pełnia sezonu, możemy się pobawić w takie rzeczy, przynajmniej moim zdaniem. Robię dla Was ten film trochę wcześniej, niż powiedziałam, że będę siać, ale po prostu chciałam już ten filmik nakręcić, więc sieję te wiosenne cebulki troszkę wcześniej, kilka dni. I teraz po prostu przysypujemy troszkę kompostem, żeby nasiona były przykryte. I do momentu wschodów trzymamy w domu, w ciepłym miejscu. I zaraz jak cebulki zaczynają wschodzić, przenosimy na zewnątrz do jakiegoś, tak jak u mnie, inspektu, szklarni, tunelu foliowego, a nawet na zewnątrz, jeżeli pogoda jest w miarę dobra, bo to jest przecież cebula. Nic się nie stanie, będzie po prostu rosła powoli, ale nie będzie wyciągnięta, jeżeli będziemy ją trzymać na zewnątrz. I tego właśnie chcemy. Gotowe, tylko teraz znacznik. A jeżeli te nasze ulitki nam nie stoją, bo są za wysokie, to wkładamy je do osłonek albo do doniczek. Jeżeli ich nie wkopujemy w tunelu, to możemy na spód nasypać kompostu, żeby miały więcej. Możemy je tak przetrzymywać. Albo po prostu, jeżeli nam stoją tak jak moja, to możemy po prostu je postawić i gotowe. A jakie są Wasze ulubione metody sadzenia cebuli? Czy sadzicie z dymki, czy siejecie nasiona, czy robicie ulitki, czy siejecie w multipaletach, czy wprost do gruntu? Na przykład w Stanach Zjednoczonych oni używają normalnie sadzonek, tu pokażę Wam zdjęcie, w pęczkach. Nie używają dymek, tylko takie cienkie cebulki, które są sprzedawane właśnie w pęczkach, nawet przez internet i oni po prostu takie cebulki sadzą. Uprawiają też z nasion oczywiście. Powiedzcie mi, jakie są Wasze ulubione metody i czy ten filmik Wam się w ogóle podobał. Cześć!